Cześć, w dzisiejszym filmie przedstawię Wam stację lutowniczą firmy Tenma. Poświęcimy kilka minut, aby zobaczyć, co tam maszynka sobą prezentuje, no i jak wygląda na tle konkurencji. Szczegółowe parametry urządzenia możecie sprawdzić po wejściu w link znajdujący się w opisie filmu. Do dzieła. Urządzenie otrzymujemy zapakowane w pudełku, zabezpieczone na górze styropianem. Tutaj w dwóch pudełkach znajdują się w jednym podstawka pod lutownicę kolbową, w drugim elementy do przykręcenia hotera i zestaw końcówek, tak? Zestaw dysz. Poczwórna i takie dwa rozmiary, tak? Instrukcja tradycyjnie w języku angielskim. Sam sprzęt. Kabel do podłączenia na rynek europejski i tradycyjnie na Wielką Brytanię. Więcej tam już nic nie ma. Dobra, zobaczmy jak to śmiga. Tak prezentuje nam się ta stacja lutownicza. Zacznę od lutownicy kolbowej. Mała, cieniutka, poręczna. Jaka moc, nie wiadomo. Zobaczmy jak wygląda temat wymiany grota. Bardzo szybciutko, grzałka ceramiczna, więc powinna trochę popracować. Podstawa lutownicy w pełni metalowa, co zasługuje na pochwałę. Tradycyjnie czyścik. Widziałem rozwiązanie jeszcze na rynku tutaj z podajnikiem cyny. No akurat tutaj producent zastosował takiego rozwiązania. Dalej zobaczmy jak wygląda hoter. Tutaj mamy klasycznie dyszę. Nie jest ciężka, fajnie trzyma się w ręce. Tutaj mamy pilota, jeżeli chodzi o sterowanie. Dosyć wygodne rozwiązanie. Możemy temperaturę podwyższyć, obniżyć. I na co chciałbym zwrócić uwagę, bardzo fajny, elastyczny przewód. Bardzo fajnie się poddaje. Nie blokuje nam lutownicy przy grzaniu. No to akurat jako plus, bardzo fajnie. Teraz tak, w stacji mamy pierwszy przycisk Power do hotera, Power do lutownicy kolbowej, przyciski ustawienia temperatury, Up, Down, Set, czyli możemy zaprogramować sobie jakąś temperaturkę i przywołać ją z pamięci, i wyłącznik sieciowy. Obudowa wykonana w całości z metalu, wygodna rączka na górze do przenoszenia, z tyłu klasycznie bezpiecznik i podłączenie zasilania. Włączamy maszynkę i mamy dwa wyświetlacze, tak? Dla każdej lutownicy oddzielnie. Zacznijmy może od kolbówki, bo jest temat dużo prostszy. Włączamy kolbową, tutaj mamy siłę grzania, moment i jest nagrzana, tak? Lutownica. No to jest zaskakujące właśnie jak szybko grzeje. Mamy 200 stopni już. I tutaj co jakiś czas miga nam, że dogrzewa, prawda? Czyli histereza jest tak mała,
że nawet tam temperatura nie spada. Zwróćcie uwagę, tu to jest real, tak, czyli temperatura rzeczywista. Ustawmy sobie, załóżmy na 100, a nie możemy, tak? No dobra. To ustawmy sobie na 250 przykładowo. Dobra, 252 ustawiona. Rzeczywista już złapał 252. Widzicie jaki zuch? Ale w dół tu już fizyki nie oszuka, będzie schodziło wolniej. Dobra, pokaż nam kolego. Jak spada, widzicie? Grzanie wyłączone, spada temperatura. I już no koleżka widać, że nam podgrzewa, tak, aby tu temperaturę utrzymać. Podnieśmy sobie, załóżmy do 300. Zauważcie, że jak tylko wciskam, od razu zaczyna grzać i moment i mamy nagrzaną lutownicę, tak jak trzeba. Tutaj troszeczkę wiadomo, bezwładność przyleciało, ale powiem wam, że prędkość grzania rewelacja, naprawdę. Z różnymi lutownicami miałem do czynienia. No ta jest naprawdę, jeżeli chodzi o prędkość działania, to super. Ok. Zobaczmy teraz, jak wygląda temat lutownicy Hotera, tak? Powietrznej. Mamy tutaj informację sleep, ostatnia temperatura jaka była ustawiona, powietrze na 0. Podnosimy koleżankę do dłoni i zwróćcie uwagę, że lutownica sama się załącza, pompka, tak? Tutaj wyczułem w rączce, jak przykręcałem, jest magnes. Podejrzewam, że w lutownicy samej jest kontaktron. Po odłożeniu lutownicy sama nam się wychładza i jak osiągnie temperaturę około 100 stopni, wyłącza się. Jest to fajne rozwiązanie, energooszczędne przede wszystkim, tak? Ponieważ często jak coś tam dłubiemy się i tak dalej, odkładamy tę lutownicę, one cały czas tam kopcą. A wiadomo, że to i żywotność grzałki przedłuża, no i dba o naszą kieszeń. Poczekajmy, niech spadnie, chcę właśnie wam zaprezentować, jak to wygląda. Troszeczkę burczy dosyć głośno, ale nie wiem, z czego to wynika. Czy coś obudowa jest nieskręcona, może w transporcie trzeba było te śrubki może podokręcać i nie brzęczałoby tak mocno. Dobra, podnosimy ponownie i koleżanka nam startuje. Zobaczcie, w ciągu niespełna jakichś tam 10 sekund mamy sprzęt gotowy do pracy. Kolejny fajny element to właśnie temat tego pilota wbudowanego w kolbę. Przyciskając wybieramy sobie, co chcemy regulować, czy powietrze. Uwaga, może być głośno, robię na maksa. Czy temperaturę. Przełączamy. Robimy na 200. No, tylko coś nam nie pokazuje temperatury. Ciekawe czemu. A, jest. Ok. I tak samo informacja o mocy grzania. Wiadomo, przy takim dużym przepływie, no to grzałeczka też musi dawać trochę czadu. Zmniejszmy sobie grzanie na jakieś 40. No i tym samym tak samo moc jest zmniejszana, modulowana, tak żeby uzyskać tą temperaturę przy tym przepływie. Ja powiem osobiście, że bardzo mi się podoba. Wiadomo, no co chwilę się tej temperatury nie zmienia. No, zobaczcie, jak to wygląda. Chyt jest, nie? I podoba mi się bardzo prędkość działania tej maszyny.
No i po chwili, zobaczcie, po odłożeniu już studzi. A zobaczmy, czy możemy teraz w międzyczasie sobie zmienić powietrze na wyżej. Przepraszam, w drugą stronę. I nam szybciej się wychłodzi koleżanka, tak? Taka ciekawostka, chcę Wam również pokazać, że maszynka ma zabezpieczenie, czyli nie możemy jej wyłączyć. O, robimy wyłącz, a ona póki nie ochłodzi grzałki, nie wyłączy się. Bardzo mądra maszynka. Zobaczcie, dojdzie do 100 stopni. I dopiero wyłączy się. Dodatkowych funkcjonalności jeszcze chciałbym Wam pokazać tryb skrótów, tak? Ciach 400, lutownica nam wskakuje na wybrany wcześniej ustawiony sobie program i leci, tak? Chcemy 300 stopni, pyk, jest 300, tak? Akurat w przypadku kolbowej może nie ma to aż tak dużego znaczenia, no ale też fajnie, bo można sobie tych kilka temperatur ustawić w zależności od elementów, które lutujemy, czy większe, czy mniejsze, tak? Gdzie ta moc jest potrzebna większa. Natomiast to ma dużo zaletę w przypadku lutownicy, w przypadku hotera, gdzie możemy tak samo sobie te pamięci, tylko muszę wziąć do ręki. I mamy przykładowo pierwszy tryb 200 stopni powietrze na 40, druga pamięć temperatura 300, powietrze na 60 i trzeci 400 na 80, nie? Wiadomo, że to są na razie zdefiniowane przez producenta jakieś tam ustawienia, które możemy sobie sami przypisać, sami dowolnie ustawić i później z tego korzystać, tak? Generalnie powiem tak, bardzo miło zaskoczyła mnie ta stacja lutownicza, bardzo fajna. Jak widać, szybciutko uzyskuje temperaturę, którą chcemy uzyskać. No, osobiście chciałbym tego posiadać. Naprawdę rewelacja.